W tym odcinku zabierzemy Was w rejs na wyspę Grimsey. Już wkrótce będziemy podglądać maskonury i zdobędziemy koło podbiegunowe. Na dalekiej północy nic nie wygląda jak to, co dotychczas widziałeś. W krainie żywiołów, gdzie natura wita nas ze swoim najdzikszym obliczem, odkryjmy niezwykłe piękno Islandii. Tu rzeczywistość przenika się z fantazją. Zapominamy o codzienności. Przed nami tysiące kilometrów do odkrycia. Ląd, który rozpalają wulkany i mrożą lodowce. Potężne wodospady nieustannie żłobią twarde skały. Ciepło ziemi można poczuć na własnej skórze. Dotknijmy wulkanu, przekroczmy koło podbiegunowe. Wyruszmy na wyprawę, gdzie droga będzie celem, a każdy postój magicznym przystankiem. Odkryjcie to piękno razem z nami. Islandia. Kraina żywiołów. Część 7. Wyspa Grimsey. Witajcie w naszej podróży. To dwutygodniowa wyprawa campervanem wokół całej Islandii. Przypomnijmy, w poprzednim odcinku serii pokazaliśmy Wam największe atrakcje północy Islandii. Przed nami w pewnym sensie odcinek specjalny. Opuszczamy główną wyspę Islandii, by wybrać się na najdalej położoną na północ zamieszkaną wyspę tego kraju. Czas na wyprawę na Grimsey. Na początek pojawiamy się w mieście Dalvik. To portowa miejscowość, którą zamieszkuje niecałe 1400 mieszkańców. Miasto rozwinęło się dopiero w XX wieku. Motorem napędowym jest oczywiście rybołówstwo i przetwórstwo rybne. Jeśli docierają tu jacyś turyści, to po to, by z tutejszego portu wypłynąć na pobliskie wyspy. Miasto oferuje kilka sklepów, barów, trochę miejsc noclegowych i pole kempingowe, z którego korzystamy i my. Jest bardzo kameralne, z niewielką infrastrukturą. Pojawiamy się tu wieczorem, by być gotowym na poranne wypłynięcie. Kolejnego dnia o poranku zjawiamy się o wyznaczonej porze w porcie. O ile całe miasteczko jest raczej mało zaludnione i wręcz senne, to w porcie praca trwa już od wczesnego ranka. Trwa rozładunek, załadunek. Zaraz przy porcie znajduje się przetwórnia ryb. Pracownicy mieszają się tu z turystami. Zostawiamy więc nasz dom na kółkach na portowym parkingu. Zdajemy sobie sprawę, że po raz pierwszy podczas naszej islandzkiej podróży zostawiamy go na dłużej i wybieramy inny środek transportu. Witajcie w kolejnym odcinku naszej podróży, a my podróżujemy po Islandii. Teraz jesteśmy na północy wyspy, dokładnie w portowym miasteczku Dalvik. Jest tu głośno, mamy nadzieję, że nas słychać, ale od samego rana, jak to w porcie, trwają prace przy naprawie łodzi, przy obróbce ryb, które dzisiaj rano tutaj przypłynęły. A turyści z tego miejsca wypływają m.in. na pobliską wyspę Grimsey. No nie taką pobliską, bo trochę ta podróż potrwa. No cóż, za nami jest port teraz, a tutaj widzicie teraz miasteczko Dalvik. No a po tej stronie mamy już przygotowany statek, którym popłyniemy na wyspę Grimsey, gdzie między innymi mamy zamiar zdobyć koło podbiegunowe. No to co? Trzeba zająć miejsca. Wchodzimy do środka. Bilety na prom kupiliśmy wcześniej, korzystając ze strony internetowej operatora. Link podajemy Wam w opisie pod filmem. Zaokrętowanie pasażerów nie trwa może zbyt długo, nie jest ich aż tak sporo, może kilkadziesiąt osób. Nie ma tu żadnych miejscówek, każdy zajmuje dowolne miejsce, ale trzeba pamiętać, że prom jest zarówno pasażerski, jak i towarowy. Równocześnie z turystami trwa więc załadunek tego wszystkiego, co trzeba przetransportować na wyspę Grimsey. Wypływamy punktualnie, zostawiając północny port Dalvik. W okresie letnim prom na Grimsey pływa 5 razy w tygodniu. Wypływa z Dalviku o godzinie 9. Przypływa na Grimsey o 12.
Powrót w zależności od dnia może być o 14, 16 lub 17. Najlepiej wybrać opcję z najdłuższym 5-godzinnym pobytem na wyspie. Dokładny grafik znajduje się na stronie operatora. Bilet kupowany jest oczywiście na konkretny dzień podróży. Na statku do dyspozycji pasażerów jest kilka pokładów. Zamknięte pomieszczenia oferują wygodne fotele i ciepło, co jest dość ważne podczas tego rejsu. Można skorzystać z niewielkiego baru, gdzie dostępne są napoje i drobne potrawy. Można także wybrać kajuty z łóżkami, gdyby ktoś chciał zdrzemnąć się podczas tego 3-godzinnego rejsu. Są one dodatkowo płatne. Chcąc spędzać czas na zewnątrz promu, trzeba naprawdę bardzo ciepło się ubrać i osłonić od wiatru i wody. Uprzedzamy także tych, którzy źle znoszą rejs statkami. Tu naprawdę mocno buja i kołysze. Zażyjcie już zawczasu to, co trzeba, by nie przechorować tego całego rejsu. Ci, którzy czują się dobrze, mogą podziwiać piękno zatoki, z której wypływamy. Początkowo otoczeni jesteśmy skałami Eyjafjörður. Z języka islandzkiego to fiord z wyspą. To najdłuższy islandzki fiord w centralno-północnej Islandii. Między półwyspami Tröllaskagi, na którym położony jest Dalvík, i Flateyjarskagi. Fiord Eyjafjörður ma 60 km długości i 25 km szerokości. Na środku fiordu położona jest wyspa Hrísey, od której wzięła się jego nazwa, czyli fiord z wyspą. Można na nią także popłynąć z portu Dalvík. Niewykluczone, że podczas rejsu będzie można także spotkać wieloryby czy orki. Nam zdarzyły się tylko jakieś drobne sztuki. Wyspa Grímsey położona jest 40 km od portu Dalvík. Dopływamy do portu. Już dotarliśmy do portu na wyspie Grímsey. Rejs trwał 3,5 godziny prawie. Jest bardzo zimno, widzicie różnicę w naszym ubiorze. No a jeśli ktoś jest bardziej wrażliwy na chorobę morską, to ten rejs może znieść nieco gorzej. No to idziemy zobaczyć, co można zobaczyć na tej wyspie właśnie. Idziemy. Wyspa Grímsey ma 5 km². Jest jedną z 5 zamieszkanych wysp kraju i 4. co do wielkości. Pierwszym mieszkańcem tej małej wysepki o wymiarach 2 na 4 km był pewien wiking. Latem 1024 roku przybył tu na wyspę Grimor Sigurdsson. Od jego imienia pochodzi nazwa Grímsey. Jedynym zajęciem mieszkańców było rybołówstwo. Do tej pory niewiele się zmieniło. Dopiero pod koniec XIX wieku pewien zamożny naukowiec, Amerykanin Daniel Willard Fisk, postanowił pomóc wyspie. Funkcjonującym wówczas 11 gospodarstwom dostarczył statkiem wiele niezbędnych rzeczy do życia, ale także ładunek drewna i marmurową szachownicę. Do niej jeszcze wrócimy. Sfinansował budowę szkoły, biblioteki i pozostawił sporą darowiznę. Do 1920 roku z głównej wyspy Islandii statek przypływał tu 2 razy do roku. Telefon założono tu w 1931 roku, a elektryczność w 1945. Jedyna osada na wyspie to Sandvík. Jest tu kilkadziesiąt domów, szklarnie, w których mieszkańcy uprawiają warzywa,
I oczywiście basen z wodą geotermalną, który musi być w każdym, nawet najmniejszym islandzkim miasteczku. Jest tu też jedna droga, która otacza wyspę wzdłuż wybrzeża. Latem średnia temperatura powietrza rzadko przekracza tu 10 stopni. Na stałe mieszka tu kilkadziesiąt osób. Na zimę pozostaje z tego kilkanaście. Latem przyjeżdżają właściciele, którzy prowadzą kilka pensjonatów czy barów. Na zimę pozostają tylko najwytrwalsi rybacy. Gdyby ktoś chciał dotrzeć na wyspę Grimsey drogą inną niż morską, to na tej malutkiej wyspie zbudowano także niewielkie lotnisko. Obecnie latają tu linie Norland Air. Ilość lotów zależy od sezonu. Wydaje się jednak, że prawdziwymi gospodarzami wyspy są ptaki. Przed wylądowaniem i przed startem, pasem startowym, musi przejechać kilkakrotnie samochód, aby wypłoszyć tysiące naszych skrzydlatych, rozwrzeszczanych przyjaciół. Ptaki są tu wszędzie, niezwykle hałasują i często bywają agresywne nawet wobec ludzi. Zaleca się wręcz posiadanie czegoś do odganiania. Wielokrotnie zdarzało się, że ptaki dotkliwie kogoś podziobały. Powodem tego zachowania są miejsca lęgowe ptaków zajmujące sporą część wyspy. Na Grimsey żyje 36 gatunków ptaków. Jeden z gatunków ptaków jest najliczniejszy. Może stanowić wizytówkę Grimsey. To maskonury. Maskonury to urocze, niewielkie, mierzące około 18 cm i ważące pół kilograma ptaki, zwane też papugami północy. Na Islandii rozmnaża się 60% światowej populacji maskonurów atlantyckich. Na lądzie pozostają tylko w okresie rozrodczym. Poza nim na stałe przebywają na wodach oceanu. Mają nieprzemakalne pióra, mogą pić słoną wodę i są świetnymi nurkami. Gniazda zakładają w wykopanych przez siebie norkach lub między skałami klifów. Składają tylko jedno jajo rocznie. Wracają do tej samej norki z tym samym partnerem. Młode wykluwa się po 40 dniach. Opuszcza kolonię i po 3 latach na oceanie wraca w miejsce rodzinnego gniazda. Niektórzy mówią, że maskonury wyglądają jak kolorowe latające pingwiny, ale są w tak pięknych kolorach tylko w sezonie lęgowym. Zimą stają się szare. Maskonury można zobaczyć w kilku miejscach w Islandii, ale Grimsey to jedno z najlepszych miejsc. Maskonury pojawiają się zawsze w czerwcu i co ciekawe, po okresie lęgowym wszystkie maskonury znikają z wyspy w ciągu jednej nocy. Zazwyczaj między 15 a 20 sierpnia. Zdecydowana większość turystów przybywających na wyspę Grimsey ma jeden najważniejszy cel – przekroczyć koło podbiegunowe. To właśnie tutaj jest jedyne miejsce w Islandii, przez które przebiega ta linia. Zmierzamy więc na północny kraniec wyspy, aby dotrzeć do jedynego oznaczenia tego kręgu. Od 2017 roku to pomnik kula nazwana Orbis et Globus. Dzięki wielkiej betonowej kuli o średnicy 3 metrów dokładnie wiadomo, kiedy już przekroczyło się koło podbiegunowe. I dotarliśmy. Tak właśnie zdobywamy koło podbiegunowe. Żeby jednak sprawę skomplikować, to kula jest przesuwana zgodnie z przemieszczaniem się wytyczanego koła podbiegunowego. Obliczanie tego wykracza poza nasze umiejętności, więc w skrócie co roku kula przesuwana jest o 14,5 metra. Rozkład jazdy jest taki, że w latach 2031-38 kula opuści tę wyspę, powracając jeszcze w 2039 roku. I ostatecznie z wyspy zniknie w 2047. Tym razem na dłużej, bo podobno na blisko 40 000 lat.
Nie zważając na powagę tego miejsca, niektórzy turyści zachowują się co najmniej lekkomyślnie. A zupełnie na poważnie zastanawiamy się, gdzie umieszczona zostanie ta kula, kiedy koło podbiegunowe wytyczone będzie już poza krawędzią wyspy. Bez względu na to, podróżnicy, spieszcie się, bo koło podbiegunowe na Grimsey nie będzie na Was czekać wiecznie. Po wędrówce i zdobyciu koła podbiegunowego należy się odpoczynek. To miejsce wydało nam się idealne na piknik. Niewielka kamienista zatoczka, wokół setki ptaków, widok na bezkres oceanu i kojący szum fal. Raj dla tych, którzy lubią takie odludzia. Poza tym wydaje się, że na kole podbiegunowym wszystko inaczej smakuje. Pod koniec naszego pobytu na Grimsey pogoda zrobiła nam się bardzo ładna. Zmienia się tu ona bardzo szybko. W porcie, jeśli czas na to pozwoli, możecie zagrać także w szachy. To od stuleci była jedyna rozrywka rybaków w długie zimowe noce. Przypomnijmy, marmurową szachownicę przywiózł tu Daniel Willard Fisk, który przyczynił się do rozwoju wyspy. Jeśli tylko macie odpowiednią ilość czasu, będąc na Islandii, a potrzeba na to cały dzień, bo to jest wyprawa całodniowa, to naprawdę warto odwiedzić to przepiękne miejsce. Nam się bardzo podoba. A tymczasem my odpływamy w dalsze części naszej podróży. Opuszczamy ten wyjątkowy skrawek lądu. Ten dzień jest symboliczny. To 21 czerwca. To dzień przesilenia letniego. O ile na głównej wyspie Islandii możemy mówić o białych nocach, które oznaczają jasność przez całą noc w okresie letnim, o tyle tu, na północ od koła podbiegunowego, słońce 21 czerwca znajduje się nad horyzontem przez pełne 24 godziny. Właśnie dziś, to właśnie tu, następuje prawdziwy dzień polarny. Można powiedzieć, że ten dzień dla mieszkańców Grimsey dziś się nie skończy. Niestety to też oznacza, że zimą 21 grudnia słońce pozostanie całkowicie poza zasięgiem wzroku i przez 24 godziny przebywać będzie poniżej linii horyzontu. My płyniemy już w kierunku kolejnych przygód. Wkrótce zamienimy statek na naszego campervana i wyruszymy na nieprzystępne fiordy zachodnie. W ostatnim odcinku naszej serii zobaczycie największy dostępny wodospad na Islandii, najsłynniejszą górę w kształcie kapelusza, sprawdzimy, czy można tu znaleźć złote piaszczyste plaże i jak bardzo przyjazne są islandzkie konie. Do zobaczenia! Na Islandii dowiedziałem się, że mam chorobę morską. Nosa cieknie, się śmieje i na tak jeszcze nie.